Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Nowy rok, przemyślenia, podsumowania, postanowienia, plany, a u mnie banał. Nowy rok, stara ja. Ale mam kilka przemyśleń, którymi chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić. Z tym, że to nie będą przemyślenia wynikające z jakiegoś podsumowania konkretnie poprzedniego roku, a kilku lat. To już ponad 6 lat mojego życia na emigracji. Kiedyś już nagrałam dla Was film o tym, jakie są plusy mieszkania w Turcji, jakie są minusy mieszkania w Turcji. A dzisiaj chciałabym podejść do tego tematu trochę inaczej. Chciałabym Wam powiedzieć o różnych kwestiach dotyczących emigracji tak ogólnie. To znaczy o kwestiach, które nie wynikają bezpośrednio z tego, w jakim kraju się znaleźliśmy, tylko z tego, że mieszkamy poza swoim krajem ojczystym. Więc jeżeli wśród Was są jakieś osoby, które dzielą mój los emigranta, to myślę, że będziecie mogli jakoś do tego, co dzisiaj powiem, się odnieść i że jakoś to będzie z Wami rezonować. Zobaczymy. Wiecie, życie na emigracji nauczyło mnie jednej bardzo ważnej rzeczy. Emigracja może być trudna. I zazwyczaj jest, szczególnie na początku. I często też te trudności nie znikają z czasem. Ale dużo zależy od tego, jak na różne kwestie spojrzymy, jakie my mamy do tego wszystkiego podejście. Bo każda trudność, którą napotykamy, niesie za sobą pozytywną lekcję. I dzisiaj będzie właśnie o tym. Z jakimi trudnościami najczęściej spotykałam się, czy nadal spotykam się, żyjąc za granicą? I czego mnie to nauczyło? Jakie pozytywy w tym można zauważyć? Bo wszystko ma przecież dwie strony. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Dla mnie najtrudniejszym aspektem życia na emigracji jest to, że mieszkam daleko od rodziny, od przyjaciół, od moich bliskich i spotykam się z nimi tak naprawdę tylko raz w roku. Myślę, że tutaj nie trzeba tego rozwijać. Jest to po prostu trudne. Ale z drugiej strony, jak już mogę pojechać i spotkać się z tymi bliskimi, to jest po prostu święto. Ja na to spotkanie czekam, bliscy na to czekają, przygotowujemy się do tego i jak już się spotkamy, to celebrujemy każdą chwilę. Tak, żeby wszystko nadrobić, żeby nagadać się, nabyć ze sobą na zapas, o ile jest to w ogóle możliwe, żeby nasiąknąć tym spotkaniem jak gąbka. I to jest wspaniałe. To jest po prostu święto. I myślę, że gdybym mieszkała blisko i te spotkania mogłyby się odbywać częściej, to one by tak nie wyglądały. No bo dla nikogo to nie byłoby nic nadzwyczajnego. I myślę, że często może nawet nie chciałoby nam się spotkać. Albo na takim spotkaniu może nie byłoby za bardzo o czym rozmawiać. A tak, jak już to spotkanie się odbywa, to jest po prostu święto. I to jest wspaniałe. I jak już jesteśmy przy temacie świąt, tak tutaj zgrabnie przeszłam do drugiej kwestii, święta. Akurat w naszym przypadku jest tak, że mam możliwość spędzać nasze polskie święta, tak to nazwijmy, albo z moją rodziną bez Nuriego, albo z Nurim bez mojej rodziny. Nuri nie może wziąć urlopu na czas tych świąt, nie może ze mną wtedy polecieć do Polski. I jak bardzo bym się nie starała tych świąt przygotować sobie tutaj i jak bardzo miło by to nie było spędzać te święta z Nurim, to nigdy nie będą święta na 100%, bo będzie brakować rodziny. A z kolei jakbym zdecydowała się polecieć do Polski na święta, to też one nie będą na 100%, bo nie będzie ze mną Nuriego i będę wiedziała, że on został sam w domu i że nie może z nami usiąść do tego stołu i świętować.
więc to jest przykre zawsze, ale z drugiej strony, dzięki temu, że mieszkam tutaj w Turcji, zyskałam inne święta, które mogę celebrować. Święta, o których pewnie za bardzo nawet bym nie miała pojęcia, gdybym z Polski się nie wyprowadziła. A tak mam tych świąt podwójnie. Czyli z jednej strony te moje polskie święta nigdy nie mogą być na 100%, ale z drugiej strony mam tych świąt podwójnie. Więc wolę patrzeć na to w ten sposób, że i tak tutaj wychodzę na plus. Kolejna trudność, z którą spotkałam się podczas mojej emigracji, to bariera językowa. Szczególnie na początku było to bardzo męczące, frustrujące, że nie mogę rozmawiać poza domem w języku polskim, bo nikt mnie nie rozumie. W języku angielskim też nie bardzo. Ale dzięki temu nauczyłam się nowego języka, języka tureckiego. W dodatku nauczyłam się go zupełnie naturalnie. Nie musiałam zapisywać się na żadne kursy, nie musiałam siedzieć nad żadnymi książkami, rozwiązywać żadnych zadań gramatycznych. Po prostu przyszło to naturalnie, z czasem. W trakcie mieszkania tutaj jakoś tak tym językiem nasiąknęłam. Jak się teraz nad tym zastanawiam, to uważam, że to jest po prostu jakieś niesamowite i nierealne. Jak to jest możliwe? Po prostu nauczyłam się tego języka, po prostu nagle znam język turecki, mogę w nim swobodnie rozmawiać, mogę czytać w tym języku, mogę oglądać filmy, słuchać wiadomości. I to jest kolejny język, który znam. Tak po prostu. To jest niesamowite. I bardzo to pomaga, jak już człowiek tego języka się nauczy, bo bez tego czuje się człowiek po prostu jak dziecko we mgle, bo każda, nawet najdrobniejsza czynność sprawia trudność. Wiecie, takie podstawowe rzeczy, nawet jak wyjście do sklepu po chleb. Kiedy nie znacie języka, to jest naprawdę wyzwanie, a później idzie coraz lepiej. No ale właśnie jak już jesteśmy tutaj przy tych wyzwaniach, życie za granicą niesie za sobą naprawdę wiele wyzwań, trudności do pokonania na co dzień. I właśnie zaczynając od takich prostych rzeczy, jak po prostu codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie, po biurokrację, papierologię, załatwianie różnych pozwoleń na pobyt, na pracę, jakichś dokumentów, czegokolwiek. To jest zawsze bardzo stresujące, często frustrujące, ale z drugiej strony, jak już coś uda mi się załatwić, to ja się czuję po prostu, jakbym przebiegła maraton. Jakbym weszła na szczyt jakiejś niesamowicie wysokiej góry. Czuję się wtedy, jakbym po prostu już mogła wszystko. Jeżeli już z tym sobie poradziłam, to ze wszystkim sobie poradzę. I to jest zawsze po prostu plus 10 do pewności siebie. Ale jeszcze jedną z takich trudności życia za granicą są różnice kulturowe. I im bardziej odmienny kulturowo od naszego kraju ojczystego jest kraj, do którego się przenosimy, tym będzie trudniej. Czasem może być naprawdę trudno te różnice zaakceptować, trudno zrozumieć, trudno się w tym odnaleźć, ale wiecie, z drugiej strony to daje naprawdę dużo szerszą perspektywę, zmienia nasz punkt widzenia. Bo nagle uświadamiasz sobie, że kultura, w której dorastałeś, to nie jest jedyna słuszna kultura. To nie są jedyne słuszne wzorce zachowania. Bo możesz czasem obserwować społeczeństwo, w którym się znalazłeś i myśleć: o Boże, no jak oni mogą tak żyć? No ale oni tak żyją i prawdopodobnie jest im tak dobrze i nie chcą w ogóle tego zmieniać. I trzeba to zaakceptować. Trzeba zrozumieć, że Ty jesteś tutaj gościem i to Ty musisz się dostosować, bo dla Ciebie jednego całe społeczeństwo się nie zmieni. Jest to trudne, ale uczy to naprawdę wielu rzeczy i ja bardzo się cieszę, że miałam okazję z takiej życiowej lekcji skorzystać.
Ale z różnicami kulturowymi wiąże się też kolejna trudność życia na emigracji. Mam tutaj na myśli to, że naprawdę trudno jest nawiązać prawdziwe przyjaźnie z, nie lubię tego słowa, no ale muszę go użyć, z tubylcami. Właśnie te różnice kulturowe często uniemożliwiają zaprzyjaźnienie się, przynajmniej w moim przypadku tak jest, z Turkami, z Turczynkami. Oczywiście można łatwo nawiązywać znajomości, oczywiście mam z kim umówić się na kawę, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ciężko tak naprawdę się zaprzyjaźnić, bo zawsze gdzieś te różnice kulturowe będą wychodzić bokiem. Ale z drugiej strony, jak już przeprowadzasz się do innego kraju, to nagle stajesz się częścią ogromnej społeczności emigrantów właśnie. I wśród tych ludzi można naprawdę znaleźć prawdziwych przyjaciół, swoje bratnie dusze. Oczywiście, jeżeli zamieszka się w miejscu, gdzie nie ma Polonii, gdzie ciężko gdzieś spotkać Polaków, no to nie będą to przyjaźnie zawierane takie, wiecie, twarzą w twarz, na żywo. No ale można poznać dużo osób w sieci i ja też nawiązałam właśnie takie przyjaźnie z innymi Polkami, które mieszkają tutaj w Turcji. I to jest bardzo ważne, żeby takie przyjaźnie pielęgnować, bo kto Cię lepiej zrozumie niż osoba, która dzieli Twój los. A przechodząc teraz do takich bardziej przyziemnych kwestii. Na emigracji kolejną trudnością może okazać się to, że nie są tutaj dostępne polskie produkty. Ciężko znaleźć polskie smaki i zatem się tęskni. Ale z drugiej strony, od kiedy zamieszkałam w Turcji, poznałam wiele różnych innych smaków, których pewnie nie miałabym okazji poznać, gdybym z Polski nie wyjechała. Więc jest to pozytywna strona tej kwestii. A poza tym, wiecie, jak nie ma się dostępu do tych polskich produktów na co dzień, to później, jak już się do Polski przyjeżdża, to człowiek się tak cieszy, jak dziecko, że wtedy można się po prostu najeść tym wszystkim. No niestety później to się zazwyczaj kończy tak, że po powrocie z Polski trzeba przejść na dietę, no ale to już pomijmy ten skutek uboczny. Jest w tym dużo radości. Z jednej strony, jak widzicie, smutku, ale później jaka to radość. I właśnie wiecie, mówiąc już tutaj o tym, że docenia się na emigracji to, co polskie, zauważyłam, że od kiedy mieszkam poza Polską, to jestem bardziej dumna ze swojego pochodzenia i bardziej mi się chce po prostu, tak wiecie, kultywować te wszystkie polskie tradycje na tyle, ile tutaj mogę, opowiadać o Polsce i tęsknię się za Polską, za tymi rzeczami, które są prawdziwe polskie, a nie, wiecie, ja nie chciałabym tutaj wchodzić w kwestie jakieś polityczne, ekonomiczne, ale wiecie, często po prostu ludzie patrzą na swój kraj przez pryzmat takich problemów, które często są przejściowe i nie definiują tego kraju, z którego pochodzisz. Więc jak ja tutaj żyję z dala od tego wszystkiego, jestem do tych kwestii problematycznych zdystansowana, to właśnie mogę dzięki temu dostrzec tę prawdziwą polskość i to jest fantastyczne, że mogę czuć tą dumę z bycia Polką. No i teraz już ostatnia kwestia, którą chciałabym dzisiaj poruszyć. Jak się wyjeżdża za granicę i mieszka się poza swoim krajem już dłuższy czas, to ciężko odpowiedzieć na pytanie, gdzie tak naprawdę jest Twój dom. Ale wiecie co? Może właśnie to oznacza, że po prostu teraz mamy 2 domy. I to jest wspaniałe. I z tą myślą chciałabym Was dzisiaj zostawić. Bardzo jestem ciekawa Waszych doświadczeń, Waszych przemyśleń, jeżeli też mieszkacie poza Polską.
Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Ja bardzo chętnie to wszystko sobie poczytam, bo zawsze to jest dodatkowa okazja do poszerzania swojej perspektywy. Chętnie na ten temat z Wami porozmawiam, więc zachęcam do komentowania. A jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapki w górę. Jeżeli myślicie, że komuś może mógłby pomóc w radzeniu sobie z trudnościami na emigracji, szczególnie na początku tej przygody, to podeślijcie tej osobie ten film, udostępnijcie. A ja już teraz nie będę przedłużać. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Görüşürüz.